Witajcie w drugim odcinku naszej islandzkiej przygody. Dziś znów ruszamy w drogę przez ten surowy, a jednocześnie niesamowicie piękny kraj. Czekają nas kolejne chwile, które trudno opisać słowami. Przestrzeń, natura i klimat, jakiego nie znajdziecie nigdzie indziej. Islandia zaskakuje na każdym kroku, a my wciąż jesteśmy tylko na początku tej niezwykłej podróży. Jeśli myśleliście, że już nic Was nie zdziwi, przygotujcie się na więcej. Zanurzcie się z nami w kolejną dawkę islandzkiej magii. Właśnie wystartował preorder mojej nowej książki. To historia, która wciągnie Was od pierwszej strony. Zamówcie swój egzemplarz już teraz. Link do preorderu znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za wsparcie i czekam na Wasze wrażenia. A teraz zapraszam na film. Siemanko, pozdrawiamy. Siemanko. To nasz drugi dzień naszej podróży po Islandii. Jesteśmy właśnie na wodospadach Hajfoss. Czegoś tak się to mówi, nie wiem. Te nazwy są takie, że Tak. jak będę źle wypowiadał, to się nie przejmujcie niczym, bo na pewno źle wypowiadam. Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzedniego odcinka, serdecznie zapraszam, ponieważ to jest kontynuacja. Ale widoki. Wow! O kurde. Ja nie jestem wodospadziarą, ale to robi wrażenie na maksa. Niesamowity widok. A tu jest jeszcze drugi. Już wiem, dlaczego każdy mówi, że Islandia to jest taki cud natury, że szok, no bo jest. Niesamowite. Kolejne miejsce, które było takie po prostu wow. No wow, naprawdę. I śmieję, że Nikt- od razu zimno mniej przeszkadza, jak No. się patrzy na takie miejsce. Nigdy wcześniej chyba nie widziałem takiego wodospadu. Dobra, idziemy na dół. Trasa ma trwać jakieś 20 minut. Przed chwilą zahaczyliśmy. Znaczy nie zahaczyliśmy, zaczepiliśmy grupkę takich gości. Zapytaliśmy, bo wydaje się daleko, ale 20 minut to luzik. A zejść tam na dół na pewno bardzo warto. Ala to dobrze podsumowała teraz, że to wygląda po prostu jak z parku jurorskiego. Jeszcze kawałek i będziemy na miejscu. Ogólnie z góry na dół, żeby tu zejść, są 2 km. Powiem Wam szczerze, że to jest chyba jedno z ładniejszych miejsc, jakie widziałem po prostu na świecie. Tu wygląda jak w jakiejś bajce, albo coś wygenerowane przez... Co? No. W ogóle nie ma dużo ludzi, ale to wygląda jakby to AI wygenerowało, no po prostu cudownie. I ta pogoda robi jeszcze fajny klimacik, szczerze mówiąc. To, że ktoś powie, że tutaj 20 minut siedzi, to jest kłamstwo. Co chwilę się wyciąga aparat, robi zdjęcia i kręci filmy. Także jeśli macie takie myśli, żeby nie zejść, od razu wyrzućcie je z głowy, bardzo warto. No i jesteśmy. Jestem zachwycony tym miejscem, serio.
Dobra, teraz przerywając tą piękną scenę, chciałem powiedzieć, że Ala wdepła w gówno. Dobrze, że trawa jest mokra, to mogłam wytrzeć, ja wdepła w gówno, bo pomagałam tobie. Dzięki. Teraz 2 km trzeba wrócić i później mamy ponad 2 godziny trasy. Idziemy na Tęczowe Góry, tak? Tak to się nazywa? Tak, to znaczy, to się jakoś inaczej nazywa, ale wygląda jak takie tęczowe góry. Ale tam mamy jakoś około godziny 40. No, a tutaj, tak jak Ala mówiła, to nie jest jakieś takie podobno super popularne miejsce, ale moim zdaniem jest tak warte tego, żeby je odwiedzić. Szok. I tu było parę osób tylko. No i buty trekkingowe, szczególnie jak popada albo coś. My mamy farta, bo jest w miarę sucho, ale jakby popadało, to by było bardzo nieciekawe. No wtedy pewnie nam się nie udało nawet zejść na dół. Nie mogę się na to napatrzeć, serio. W sercu islandzkich wyżyn, wśród poszarpanych skał i bezkresnych przestrzeni, spada Hajfos, tytan wśród wodospadów. Z wysokości 122 metrów woda rozbija się o kamienie z siłą, która brzmi jak echo pradawnych czasów. To nie jest zwykłe miejsce. To scena jakby wyrwana z opowieści o bogach i olbrzymach. Z lotu drona widać, jak natura zbudowała tu swój własny amfiteatr. Surowy, dziki, doskonały. Każdy kadr to obraz potęgi, której nie da się ujarzmić, jedynie podziwiać. Hajfos nie tylko zachwyca, on przypomina, jak małym jesteśmy elementem tej planety. Patrzcie, jaki drewniany most. No tego się nie spodziewałem na głównej drodze. Ciekawa, pewnie jakiś musi być bardzo stary. Chyba, że to jest jakiś zastępczy. Co zajadasz? Smash. Czyli połączenie takie słodyczem? Połączenie słonego i słodkiego. Ja kocham takie połączenia. I ostatnio jak próbowaliśmy, w Norwegii to chyba jest bardzo popularne. To takie sobie, tak sobie nam smakowało, nie? A teraz mi bardzo smakuje. O, patrzcie, jak tutaj trasa wygląda. Normalnie jakbyśmy na Lofotach byli w Norwegii. Lofoty to my wam polecamy. Jezus Maria, jakie to jest piękne. Zanim przyjechaliśmy do Islandii, ale ja tak wiedziałem, że tak będzie, że zanim przyjedziemy tutaj, to Norwegia będzie najpiękniejszym krajem w Europie. Bo północ Norwegii to jest po prostu cudo. Ale no Islandia... No ja nie wiem, czy Lofoty mi przebija na razie jeszcze. Znaczy, no ale może jeszcze nie, ale na pewno przebije. Potem co widzimy, co zobaczymy za niedługo. Tu jest dużo, bardzo dużo, no nie, różnych rzeczy, ale dla mnie Lofoty to było Lofoty coś... to jest coś takiego, no. co naprawdę polecam każdemu zobaczyć. Jak ktoś tak pomyśli, a Norwegia pewnie nudy. No może centralna część, ta południowa tak, Nie, ale też północ... Nie, też nie, centralna część przecież była piękna, Trolltunga. Aha, Trolltunga i te to też piękna, no, faktycznie. Tam było. Ale północ... Miazga. No dobra, jesteśmy na kolejnej miejscówce. W sumie miały być teraz góry tęczowe, ale wyszło tak, że po drodze są w sumie jeszcze inne atrakcje, które warto zobaczyć. A w sumie to nie takie atrakcje, a raczej piękne punkty widokowe, które warto zobaczyć. No to się zatrzymują po prostu gdzie się da. Yeah. No dobra, robi też konkretne wrażenie. Aha, i chyba jesteśmy w dobrym miejscu, z którego najlepiej to widać. Ciężką trasą się teraz jedzie. Taka rozwalona droga cały czas. Ale widoki ciekawe. Nie widziałem chyba też nigdy wcześniej jeszcze takich gór porośniętych mchem. Ale już wymyśliła nazwę? Tak. Jaka to nazwa? Limonkowe góry. Są w kolorze limonki, no nie? No, trochę tak.
Nie widziałam też czegoś takiego. Patrzcie, jak te góry tu wyglądają. No, my właśnie dojechaliśmy do kolejnego miejsca, które wam pokażemy z drona. Bo tutaj właśnie się nad takimi kraterami lata starymi. Przyjechaliśmy teraz na jakiś punkcik widokowy. I patrzcie ten widok. Islandia jest normalnie stworzona w jakimś dobrym programie. No, dobrym sztucznej inteligencji jeszcze zanim to było modne. No, zdecydowanie. Ktoś tu na pewno mocno grzebał w tym kraju. No, też mi się wydaje, że to nie jest możliwe, żeby to było naturalne. Chodź, pójdziemy tam zobaczyć jeszcze. No, żebyście wiedzieli w ogóle, ale piździ. Jesteśmy tutaj już w środkowej części. Islandia, tak nam się wydaje przynajmniej. Tak, jakby po wewnętrznej części drogi numer 1. I tu już nie ma asfaltowych dróg, tylko już są właśnie takie szutrowe drogi. No i tak, właśnie żebyście też wiedzieli, że Islandię możecie sobie przejechać dookoła jedną drogą. Ona się nazywa A1? Czy jak się Nie, nazywa? po prostu jedynka, no. Jedynką. Tak sobie robicie. My nie będziemy jechać dookoła, bo my bardziej się skupiamy na południu, wschodzie i zachodzie. Na północ nie będziemy jechać. Bo po prostu nie mamy czasu, nie dlatego, że tam nie ma co robić, ale mamy tylko tydzień i to jest zdecydowanie za mało, ale to jest powód, żeby tu wrócić. No i właśnie, jeżeli teraz macie chciałem to więcej powiedzieć. czasu, to warto. Wyciągła mi to z ust. Właśnie chciałem powiedzieć, że przynajmniej będziemy mieli powód, żeby sobie tutaj wrócić. Ale Islandia akurat jest krajem, moim zdaniem, do którego się często wraca. Znaczy może nie często, Ale można wracać i ale się nie wraca. znudzi. Dokładnie się wraca, bo tu jest tyle rzeczy do podziwiania. O, matko, jak wieje. Tu jest zimno, to ja nie wiem, co będzie na Grenlandii. Kto tu te kolory dał wszystkie? Nie, no ktoś ostro tutaj majstrował. No tak, tu chyba jakiś artysta pracował przy doborze kolorów. Po prostu się przyjemnie tu podróżuje. Tak, Oprócz tego, że wieje. oprócz tego, że jest zimno. Tak. A tutaj Mordor. Z lotu ptaka wulkaniczny krajobraz wygląda jak inna planeta. Pęknięta ziemia, pola zastygłej lawy i ciemne stożki wulkanów tworzą obraz pierwotnej siły natury. To miejsce, gdzie ziemia wciąż oddycha, a każdy fragment terenu nosi ślad ognia. Cisza panująca nad tym surowym światem potęguje wrażenie, że czas stanął tu w miejscu. Kształty, kolory i faktury – wszystko wydaje się nieprawdopodobnie nierealne, a jednak prawdziwe. Islandzki krajobraz nie potrzebuje komentarza. Wystarczy patrzeć i czuć jego ogrom. Nie wiem, czy to już ten człowiek góry, ale niezłe kolorki. Jeszcze 5 kilometrów mamy do tego miejsca, co jedziemy. To może się to już zaczyna. No, powolutku. Krajobraz jest taki, że aż Wywala z butów. wywala z butów i to totalnie. Dobra, zatrzymaliśmy się jeszcze, bo nie mogłem się powstrzymać, żeby tutaj polatać dronem. Tu jest krater taki duży też, stary wulkan. Tam na górę można wejść, ale w sumie nie wchodzimy, bo nie ma po co.
A tutaj z drugiej strony jeszcze taki widoczek. Islandia po tym dniu dzisiaj awansuje na mój numer 1 z najpiękniejszych krajów na pewno w Europie i czołówkę światową. Tu ogólnie jak jesteście w Tęczowych Górach, możecie sobie zrobić dwie pętle, takie trekkingowe. Jedną macie 5 km, drugą macie 11. Tak, my akurat nie będziemy robili, bo jedziemy już do kolejnego miejsca. Ale jesteśmy zachwyceni po prostu. Jak będziecie na Islandii, to jest coś takiego, że lepiej tego nie opuszczać. Nie omijać, bo no warto, naprawdę warto przyjechać i zobaczyć, co tu się dzieje. Patrzcie w ogóle, jakie to są formacje skalne, takie wszystko właśnie po wulkanach, chyba skały wulkaniczne. To jest niesamowite. Jaka natura jest po prostu niesamowita. No i te kolory tutaj. Dobra, jedziemy teraz do kempingu, który tam jest. O, i tam są gorące źródła chyba od razu, tak? No tak wygląda, no. No, taką drogą się tutaj jedzie. Dobra, tutaj z przejazdu przez rzekę zrezygnowaliśmy. W razie czego dojdziemy sobie tam po prostu z buta. Tak stresowała. Ale ładnie tutaj jest, aż się gęba cieszy, co? Zobaczcie, jak tutaj sobie ludzie w gorących źródłach się kąpią. Sprawdzę, jak ciepła jest ta woda. No, weź. Nie jest aż tak ciepło. Nie jest? Ja bym nie weszła. Nie, no to nie jest tak ciepło, jak się wydaje. Jest taka, nie wiem, Letnia. letnia, no. Nie, to bym nie weszła na pewno. Tutaj w namiotach to ciepło nie mają. Od ziemi jednak jeszcze jak ciągnie to zimno. To nie jest wesoło. O, tutaj z autobusów porobione centrum handlowe. Nie, ciekawe, chcemy coś ciepłego sobie zjeść. A tu widzę, że to tylko sklep. Jest któryś, to jest restauracja? Sklepik? To jest sklepik, no. To jest sklepik, ale znajdźmy restaurację lepiej. Pokażę wam, jak wygląda w środku. Patrz, hot dog. O! 1300 i Tak wygląda w środku. O, to co, zjemy sobie po takim hot dogu? No, ja nawet dwa. No właśnie, zjedliśmy sobie w tym amerykańskim busie obiadek, zupę kurczakową. Nie rosół, to była zupa z kurczakiem, takie, jak to Taka powiedzieć? trochę tajsko, nawet Wszystko z takie, mleczkiem. z mleczkiem kokosowym i do tego oczywiście dobro narodowe, czyli hot dog. I pan z Polski kucharz, pozdrawiamy, jak będziesz oglądał. Dziękujemy za pyszne jedzonko. Mamy trochę problem, bo się okazało, że stacji benzynowej nigdzie nie ma w okolicy, a mamy dwie kreski. Idziemy zapytać go? Gdybyście pytali, jakie ceny są w takich miejscach, to tak, na przykład macie tutaj Deluxe Grill Sandwich, około 120 zł, Grill Sandwich około 100 zł, Fresh Sandwich Fresh Sandwich około 70 zł, Hot Drinks 20 zł, Hot Dog 40, Sub of the Day 2000. Nieźle. No takie ceny, no. Islandia, moi kochani. Zaraz tam podjedziemy, pokazać wam jakiś ładny wodospad. Ale tu wam chciałem pokazać, jak się łączą dwie rzeki. Niebieska woda z brązową.
ciekawie to wygląda. Zatrzymaliśmy się jeszcze teraz zobaczyć dodatkowy wodospad. Nie planowaliśmy tego, tylko przypadkiem zauważyliśmy, że coś takiego tu jest. Dzisiaj pogoda nie dopisuje. Pada. W sumie nie wiadomo, czy od nocy, czy od rana, nie wiadomo. Ale to nic. Zbieramy się właśnie, składamy śpiwory i ruszamy w trasę. Wodę z tego. No, dobrze. To jest po prostu tak eleganckie. Nie no, to jest taka wygoda, zarąbiste to jest. Mieliśmy taki namiot na dachu, ale to jest milion razy lepsze. Szybko tutaj sobie trzeba sprawić. I gotowe. Ekspresowe, co? Gdyby był suchy, to by to zajęło 30 sekund. I można jechać. Przyjechaliśmy właśnie na wodospad Gullfoss. Ale najpierw wam chcę pokazać to. Patrzcie, jaki autobus. Znaczy, tu jest ich parę. Ale konkretny. Nie widziałem jeszcze takiego. Na każde warunki, na 100%. Nic go nie zatrzyma. Jeszcze łańcuchy, pewnie łańcuchy na koła się wsadza w radziowo. Spało się dzisiaj naprawdę dobrze. Mimo tego, że rano jak stopery wyciągnęliśmy, to nas trochę deszcz budził. Ale i tak było świetnie. Bałem się, że będziemy spać przy drodze, to będzie słychać, samochody i tak dalej, ale tu tak mało samochodów jeździ, tak rzadko, że nie było z tym żadnego problemu. Teraz jesteśmy właśnie na tym wodospadzie Gullfoss. On tutaj się znajduje na tym Golden Circle. To jest takie chyba najlepsze miejsce w ogóle z tego całego tutaj złotego kręgu. Przestało padać, to jest najważniejsze. Zapowiadali dzisiaj cały dzień deszczu, na szczęście nie pada, także jest świetnie. To będzie w sumie ostatnie miejsce w tym odcinku, także oglądajcie dalej. Pamiętajcie o tym, że od ostatniego odcinka ruszył preorder na książkę Moja ucieczka, także serdecznie Wam polecam. Dziękuję wszystkim tym, którzy już zakupili. Naprawdę fajne zainteresowanie jest. Cieszę się, że chcecie poczytać o moich historiach. A było wiele naprawdę bardzo ciekawych, także na bank świetnie Wam się będzie czytało. Preorder będzie trwał około 3 tygodni. Pod koniec sierpnia będzie już wysyłka. Także polecam serdecznie. Na dole znajdziecie link. Tutaj pokażę Wam najpierw z tej strony. Są dwa poziomy, gdzie można oglądać i z góry, i z dołu. Dwie kaskady ogólnie ten wodospad. Tak wygląda. Ale idziemy na dół, bo tam będzie zdecydowanie ładniejszy widok. No i później go jeszcze podkręcimy dronem. Podacie? Tak, ale wczorajszy był lepszy. Też. A jednak dużo popularniejszy jest ten. No, tu już macie wszystko inaczej zrobione, też wiecie. Schodki, ścieżki. A jednak tam dzikość i natura. Ładne. Wow. Nie no, ja nie widziałam jeszcze nigdy tak wielkiego wodospadu. No. Zobaczysz Niagarę już niedługo. No, albo nie zobaczę, bo tam często jest tak, że jest... że nie widać. No.
Co powiem wam jeszcze, jakie ceny tutaj są, bo są naprawdę mocne. Patrzcie, na przykład gulasz 120 zł wychodzi, 100 zł jakaś z baraniny, zupa dnia około 70 zł, ponad 70 zł. Tam burger, chicken burger 120 zł. Gullfoss burger też 120 zł mniej więcej. Tam lamb chop albo grill salmon wychodzi po 150 zł ponad. No, ceny tu są mocne. Kanapki też. 100 to jest 10 zł. 100 to są 3 zł mniej więcej. Także możecie sobie zobaczyć, jakie są ceny przykładowe. No, także wiecie, jak bardzo tanio chcecie, znaczy może nie bardzo tanio, ale tanio w porównaniu do tego, co tutaj jest w restauracji i tak dalej, przywieźcie sobie swoje jedzenie na taki wyjazd, albo po prostu kupujcie w supermarkecie. Albo zróbcie tak jak my, czyli przywieźcie swoje jedzenie, jedźcie w restauracjach i wydajcie 2 razy więcej pieniędzy. To jest świetny pomysł. To jest taki pomysł, że nikt z was by na niego nie wpadł na pewno. Także bardzo fajnie, że możemy wam podpowiedzieć. Taki wiecie, podróżniczy tip. Nie, no tylko 2 razy jedliśmy, teraz już będziemy gotować. My dzisiaj na kolację idziemy świętować Aha, idziemy świętować, ale premierę obiad zjemy. książki, no. Ale dobra, dzisiaj akurat mamy okazję do świętowania, także dzisiaj na kolację wydamy pewnie dużo, ale dzisiaj jest właśnie premiera książki, także jest jak jest. No nic, dzięki wielkie, że oglądacie drugi odcinek. W trzecim odcinku będą też fajne. Tutaj w każdym odcinku będą fajne miejsca, fajne rzeczy do oglądania. Także obserwujcie na bieżąco i pamiętajcie, że jest ostatnia prosta do tego, żebym zgarnął 1 000 000 subskrypcji na YouTube. To będzie po prostu spełnienie mojego niesamowitego marzenia. Także jeśli ktoś z was jeszcze nie subskrybuje kanału, na dole wciśnij przycisk subskrypcja i pomoże mi w osiągnięciu mojego celu. Pozdrawiam!